Ludzie mają różne sposoby tam na to. Uwaga. Angola, Boliwia, Kuba, Biafra, tutaj urana, tam nafta. Podobno jestem straszniejszy niż czarownica. A może opiłek, a może cholera wie. Przeżył starzec, marzec, będzie zdrów. Wietnam, Peru, Malta, Cypr, generałowie, cip, cip, cip. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania Patronite Romek Zaklinacz Byków. To się zaprasowała. A nie chcie. Będziemy robić miotłę z rózek brzozowych. Prosto z lasu. O! Tu jest przyrząd do wiązania miotły. Po prostu sznurek. Trzeba przynieść, tylko ja muszę założyć chustkę, bo tu przez ten mikrofon mi dmucha. A powietrze jest bardzo surowe, także moment. Dobra, teraz tylko muszę wziąć nóż i tam mam jeszcze jedną takie coś, co nam się będzie bardzo potrzebne. To będzie służyło za kij. Trzeba trochę okrzesać. Można zrobić na 2 kijach, a można zrobić na jednym. Tu zrobię na jednym. Nie komplikować sobie sprawy. Po prostu. No i wybieramy. Rózgi muszą być w miarę proste. Tak? W miarę proste. To niepotrzebne ściąć pozostałości po gałązkach, bo to tylko przeszkadza. Nic to nie daje, tylko przeszkadza przy wiązaniu. Tak. I tak. To niepotrzebne. I już jest. Już jest. O! Trzeba, wiadomo, trzeba tego kija przyciąć, bo on strasznie przeszkadza w pracy. Takie kijisko długie. Moment. Żeby nie przeszkadzało, to już go tniemy. Dobra. Na rózę. Wybierać rózgi proste i cienkie. Miotła musi być gęsta. O, tu jakiś patyk z lasu się zaplątał. Niechcący. Tak. Rózgi muszą być cienkie, nie mogą być grube, bo miotła musi być gęsta i elastyczna. Bo jak dać rózgi takie grube, to wtedy jest miotła, tylko się nadaje dla czarownicy. Dzieci straszyć.
Bo nas to już raczej czarownicą nie da się nastraszyć. Podobno jestem straszniejszy niż czarownica. Nie, czarów nie znam, ale wie pan, wygląd. Sam wygląd to już wystarczy. Te spojrzenie takie, wie pan, straszne. One wisiały ze 2 miesiące, to był początek stycznia, jak je ścięłem w lesie. Nie ma żadnych na nim żadnego pączka, żadnego wiadomo. Wtedy był mróz, jak je ścinałem. I śnieg leżał. To były właśnie te były dnie takie mroźne, co były w styczniu. Wtedy je ściąłem. Bo już na wiosnę ścięta rózga nie jest tak mocna jak ścięta w zimę. W zimę drzewo śpi, po prostu śpi. Zdążyły przeschnąć. Tak. Jak wisi w powietrzu, to schnie, po prostu schnie drewno. Nawet w zimę schnie. To jest normalne. No. Bo surowa lepiej się ucina niż sucha. Zdążyły przeschnąć, ale to dobrze. Będzie lżejsza miotła. Zobaczymy, co tu z tego wychodzi. Jak tu jest. No jeszcze by się przydało trochę. W razie coś, to pójdziemy tam, gdzie Ali wojował. Tam są rózgi. Tam są rózgi. Tu można przyciąć, to się będzie lepiej układać. A tu na to tło starczy. Dobre. Cholerny prąd jest. No ale tak, przyszedł wyż, to wiadomo. Po nocach są przymrozki. W powietrzu jest zimny prąd. A nawet sznurki mi wiatr zabiera. Dobra, będziemy próbować, co tu wyszło. No i patrzę, że już jak to się chwyci razem dookoła, to będzie i dość. Będzie miotła. Miotła będzie fest. Zaraz się uporamy z tym. Takie to podłe. Czy się nie splątało? Nie, dobrze się nie splątało. Dobra jest. Dobra, jak się nie splątało, to się nie splątało. To jest dobrze. To jest dobrze. Dobra. Jak będzie mało, to się dosztykuje. To się drugi na tego. Odpadów sznurka nie brakuje. Trzeba wkładać dookoła. Dookoła tego kija. On ma rózgi swoje, ten kij, bo to też jest po prostu brzuska. I trzeba wkładać rózgi dookoła, szczelnie. Jedną ręką wkładać, drugą ściskać. Ileś da radę. Bo miotła musi być gęsta, nie może być taka tam cienka, rozczapieżona, bo wtedy ona nie zamiata po prostu. Tak jak trzeba. Dlatego to się robi tak. Ja tak robię. Ludzie mają różne sposoby tam na to. Akurat ja wiążę takim sposobem. Tak. I dookoła jedziemy, dookoła. Aż miotła powie dość. No, słonko zaraz tu wyjrzy. A zna pan taki wierszyk? Kiedyś jeszcze byłem w szkole podstawowej. No i musieliśmy zrobić jakieś tam przedstawienie, bo to była choinka, czy jakaś inna uroczystość, już nie pamiętam. No i ja musiałem się takiego wierszyka wyuczyć. Angola, Boliwia, to było śpiewane. Kuba, Biafra, tutaj uran, a tam nafta. Wietnam, Peru, Malta, Cypr, generałowie, cip, cip, cip. Do czego to się odnosiło? Do jakiej polityki? Nie wiem. Angola, Boliwia, Kuba, Biafra, tutaj uran, a tam nafta, Wietnam, Peru, Malta, Cypr, generałowie, cip, cip, cip. I wiem, że też jakieś przedstawienie grałem, że musiałem właśnie grać kamerzystę, to dali mi maszynkę od mielenia mięsa i stałem i
Ja kamerowałem, tam się coś odgrywało, ja stałem na scenie i robiłem film tą maszynką do mielenia mięsa. Taką miałem rolę. Podobno śmiesznie to wyglądało. Ale aktor był ze mnie kiepski. No i chyba się robi dość. Jak to się ściśnie, to jest miotła, prawda? Jest. No jeszcze jakieś proszcze wsadzić ze 2-3. Tam ciężko już włożyć, bo się robi gęsto. Tak. Dobrze by było trochę chwycić i później ścisnąć. Nawet takim kawałkiem sznurka, a później tamty będzie się wiązać. To jeszcze jest szansa, że jeszcze trochę się wciśnie. Tak? To jest taki pomocniczy sznurek, żeby nie uciekało nam z ręki, a tam się jeszcze jakieś rózgi wciśnie. No i gra muzyka. A nic się nie stało, drasnąłem się gdzieś tam. Teraz co się stało? Na takie się coś w ogóle nie zwraca uwagi. Ja ani zawijam, jak się gdzieś drasnę, to tam draśnięcie, że nawet tego nie widać. A może opiłek, a może cholera wie. Bo... Chyba opiłek z warsztatu. Od wiertarki. I tak wyszłem, wie pan, nawet czułem, że mnie coś tam drapie. Dobra. Ja na takie ranki to nie zwracam uwagi. Ej. Taki supełek, tak. I to się zakłada na miotłę. O, tu rózga się złamała, ale to nic. To trzeba włożyć na miotłę po prostu. Zrobić sobie duży supełek. Tak. I włożyć to na miotłę od końca. I wtedy się zaciągnie, jak to się mówi, pomocnika do zaciągania nie potrzeba. Abym sznurka nie urwał. Bo czasem było tak, że się sznurek urwało. Było tak, także nie przeciągać. Gdzie on poszedł? Tu, kurczę. Tak. Jeszcze dalej. Uwaga. Uwaga, krzyknął maszynista, tak? I teraz zacisnąć i związać. Drugi zamkniemy mocniej. Dobra. Jedno wiązanie jest. Jeszcze można dookoła objechać raz i jeszcze raz zawiązać. To nie zaszkodzi. Jesteśmy. Tak, ja to robię tak. I wiążę sznurkiem, nie drutem. Bardziej na rękę przyjazne niż drut. 3-4 razy trzeba związać. Ten idzie won, pomocniczy, bo on jest za luźny. I on by tylko przeszkadzał po prostu. Robimy następny. Tak, jeszcze trzeba związać, a związać. Dobra. O, teraz jest bezpiecznie, nie ucieknie. Bo tak bałem się, że to gdzieś ucieka. Trzeba dobrze się przystawić nogą, żeby nie zerwać sznurka, bo polecę na plecy. Dobra. Tak. Jedziemy i wiążemy. Mam zaciśnięte, palcem nie ucieknie.
Aj, zrobiłem źle. Przeżył starzec, marzec będzie zdrów. To tak jeden pan starszy mówi, baba w maju chora, pacierz zmów. Przeżył starzec, marzec będzie zdrów. Baba w maju chora, pacierz zmów. Przeżył starzec, marzec będzie zdrów. Baba w maju chora, pacierz zmów. Tak? Prawda, w tym jest wielka prawda, jest, prawda? Jak licho prawda jest. Jak już baba w maju chora, słaba, to pacierz zmów. Tak, proszę pana. A, to sam różnie mówię, ale też nie wszystko można powiedzieć, bo temat nam się wyczerpie. Zapyta cię luty, masz dobre buty? Tak. W ostry mróz chłopak wiózł z lasu chrust na wozie. Nie, świszczy wiatr, pędzi wiatr. Tak jak pędzi wiatr, gwizdże wiatr. Nie, gwizdże wiatr, śwista wiatr, pędzi jak w stokoni. Coś tam jeszcze było, chłop zębami dzwoni. No nie ma, ja przypomnę sobie wierszyk, nie mogę od razu połapać się. Musiałbym, wie pan, pomyśleć, bo to dawno tego wierszyka nie mówiłem. To fajny wierszyk był. Gwizdże wiatr, świszcze wiatr, pędzi jak w stokoni. Z tego wszystkiego wyszło tak, że chłop zębami dzwoni. O, teraz zgrabniejsza jest, no nie? Nie jest taka rozczapieżona. Dobra. No prezentacja. Tak. Ciężka jest, bo jeszcze są rózgi wilgotne. Musi przeschnąć jeszcze. No tu wie pan, tu wiadomo, takich śmieci się nie zamiata. To zamiata się posadzkę. Bo to takie śmieci to są nagrabki. To są śmieci nagrabki. Dobra, jeszcze jeden założę przy samych tych, na samym końcu. I tam nawet nie trzeba się dużo przy tym nam trudzić. Trzeszczy sznurek, dalej nie ciągnę, bo zerwę. Bo nieraz tak było i pyk, fiknąłbym do góry nogami. No jest inaczej, jest. I miotła sztywniejsza. Tak? Dobra. Wszystko. Dość tego. Tej zabawy. Niech schnie.